Zobaczcie, co tu się dzieje. Złapał nas sztorm. Zanim przejdziemy do odcinka, zobaczcie, czy uda nam się wyjść z tego cało. O, jaki sztorm. Musiałem to pokazać. Nie jesteśmy na Wyspach Wielkanocnych. Jesteśmy w Norwegii, a jest posąg z Wysp Wielkanocnych. A jedziemy tu, do Fram. Muzeum dotyczące wypraw na koło biegunowe, ale kolos. Muzeum zostało zbudowane dla prezentacji statku polarnego Fram, którego widzicie przede mną. Statek Fram służył do norweskich wypraw badawczych do Arktyki i Antarktyki. O, zorza. Za chwilę wejdziemy do jego środka. Tak, dobrze słyszycie. Będziemy go zwiedzać wewnątrz. I miejcie na uwadze to, że to jest oryginalny statek. Fajna sprawa. Takie multimedialne obrazy. A zorza jest fajna. Zanim jednak do niego wejdziemy, pokażę wam, co jest na parterze, bo już tutaj nie będziemy wracać. Zobaczycie niedźwiedzia polarnego oraz iglo, również od wewnątrz. Tu jest iglo zrekonstruowane. Jakie fajne. Iglo w środku. Masakra. Pierwszy raz jestem w iglo. A jakie siedzenie? A, tu widać co w iglo się dzieje. W środku. Dobra, lecimy zwiedzać oczekiwany statek. Statek Fram powstał w 1892 roku na zamówienie i wziął udział w 3 wielkich ekspedycjach polarnych. Po ostatniej wyprawie Fram dotarł do Norwegii 2 tygodnie przed wybuchem I wojny światowej w 1914 roku. W 1934 roku Stowarzyszenie Architektów Oslo ogłosiło konkurs architektoniczny na zaprojektowanie budynku, w którym zostałby umieszczony statek. Nawet góry lodowe są. Powiem wam, że te wizualizacje są tu świetne, ale jest minus. Podczas całego pobytu każda z nich wyświetliła się tylko raz, więc trzeba mieć szczęście, bo inaczej się je przeoczy. Tak, jak będziemy schodzić tutaj też pod pokład, to też proszę uważać na głowy. No i co, schodzimy pod pokład? To, co widzicie, jest już przeze mnie maksymalnie rozjaśnione. Tak, wiem, że wygląda to jak zrobione kalkulatorem, ale wierzcie mi, że tu jest poza kilkoma wyjątkami całkowita prawie ciemność. Kotłownia. Tu masz Norwegana. Kajuty od nich. Although small, were designed for 4 men each. But during the expedition, one actually slept 5.
time smoked pipes. Tu spędzali wolny czas. Patrick Nelson himself began smoking during the first Christmas. On the Capitol Workshop stood against the wall. Strasznie mały w środku jest ten statek, nie? Znowu kotłownia. Piwo jest. Piwo to ich paliwo. Piwo do tego piwa. Futra jakieś. Beczki. Szczury jeszcze tu powinny być. Było bardziej realistyczne. A to odgłosy są jak łódź pływała pomiędzy lodem. Ale jakieś WDD książki. Koce. Tu sobie jedli. Grali na pianinie, fortepianie, nie wiem co to jest. Mega mi się podoba to chodzenie po wnętrzach statku. Pamiętajcie, że ten statek był na biegunie. Nawet broń zauważyłem w rogu. Tu chyba mieli magazynek. Ile futer. Kibel. Najważniejszy jest kibel. A tu nawet kajuty podpisane. Co tu było? Fajna sprawa, że można do niego wejść i zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi podróżujących nim całymi miesiącami. Oglądaj zorze, bo nie będziesz widzieć jej. Oglądać wiedzę nie no, norm jak Na wideo fajnie. tu oni nie byli O. aż tak A bardzo. tu widzisz? Co fajnie się wpłynie statki, fajna rzecz. No, płyniemy statkiem, zorze liczymy. W końcu myśmy czekali. Ale jak to stał ten statek i znalazł jest. Tu jest lepsza zorza. O, jak tu wali. No zrób sobie zdjęcie zorzy. No ale szukam, nie ma. Tu będzie pewnie. Za Państwem znajduje się najsłynniejszy statek norweski floty. Jest to statek Fram. On został zbudowany na zlecenie Fridtjofa Nansena. Fridtjof Nansen był znanym polarnikiem, zoologiem, oceanografem, był dyplomatą oraz był również laureatem pokojowej Nagrody Nobla. I był zafascynowany też między innymi podróżami polarnymi. I już był bardzo dobrym narciarzem i jako młody mężczyzna, jako pierwszy udowadniał między innymi też przebywając na Grenlandii i przechodząc całą Grenlandię na nartach, udowodnił, że ona jest w całości pokryta lodem. Spędził również u wybrzeży Grenlandii jedną zimę razem z grenlandzkimi plemieniem rdzennym Inuitami, gdzie uczył się od nich, jak przebywać, jak żyć w tak trudnych warunkach, czyli budowy igla, polowania na foki, jak wykorzystywać ten materiał z foki w całości, czyli skórę, mięso, tłuszcz, żeby przeżyć. I również będąc u wybrzeży
Grenlandii. Już wtedy zauważył, że statki, które próbowały dotrzeć na biegun północny, bo to były akurat te czasy, kiedy zarówno biegun północny, jak i południowy to były jedne z niewielu miejsc na Ziemi, które jeszcze nie były zdobyte przez człowieka. To zauważył, że bardzo dużo statków, którym się nie udało dopłynąć do bieguna północnego, one rozbijały się albo cumowały gdzieś u wybrzeży Grenlandii. A miało to wpływ przez to, że tutaj na północy jest prąd, który od wschodu na zachód po prostu spychał te statki, które następnie nie miały jak podpłynąć pod te pole północne, więc rozbijały się u wybrzeży Grenlandii. Zbierając te doświadczenia i widząc jakie statki, jak były statki zbudowane, które płynęły na biegun północny, on stwierdził, że on zbuduje całkiem inny statek. I był to statek, który jak się Państwo przyjrzą, on ma kształt takiego troszkę orzeszka, taki statek był unieruchomiony przez zamarzające morze i był uwięziony w tej krze lodowej, a następnie dryfował razem z tą krą lodową. Statek Fram miał 3 wyprawy polarne. Płynęła z północy, mimo że statek ten był zbudowany w okolicach Oslo, no to wyprawy polarne zaczęły się od północy Norwegii, z Vardu, 21 lipca 1893 roku. I tutaj, patrząc na tą czerwoną kreskę, widzimy, że pierw ten statek jak płynął, to opływał całe wybrzeże tutaj Rosji, aż na Nowosybirsku. Już tutaj w okolicy Nowosybirska zaczęły działać te prądy, które wcześniej wspomniałam, czyli te od wschodu do zachodu, więc tutaj już ten statek poddał się niejako tym prądom i już 22 września zostawał zamarznięte, zaczęło zamarzać morze, więc ten statek powoli został unieruchomiony w tej krze. No i tutaj już możemy zauważyć, że jak będąc unieruchomiony taki statek w krze i wypychany przez tą krę niejako do góry, więc tutaj ten beczułkowaty kształt też niejako pomagał, no to tutaj ten statek już jak dryfował, no to tak już nieregularnie, już nie płynął tak w miarę po dobrej linii, tylko już tutaj tak nieregularnie i czasami udało mu się pokonać 3-4 km w ciągu dnia, czasami 40, więc tutaj już byli oni tylko zależni od tego właśnie zamarzającego morza, od tej kry, od tych prądów, bo oni nie mogli już nie używali praktycznie swojego silnika, no bo po prostu to nie miało sensu, no bo statek był zamarznięty, zaklinowany. I po około 1,5 roku Nansen i Johansen stwierdzili, że są na tyle blisko pola północnego, że postanowili zejść ze statku i pozostałą część drogi pokonać pieszo. Oni oczywiście mieli specjalne sanie, takie 2 pary sań. Każda z tych sań ważyła 300 kg i zabrali wszystko to, co im było potrzebne, żeby przeżyć kilkanaście dni właśnie już na tym zamarzniętym lądzie, idąc w kierunku pola północnego. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Ostatni raz popatrzcie na niedźwiedzia polarnego. Przyjrzyjcie się, jaki jest wysoki. Przeprawiali się przez wodę, a tu pingwinki. Jakie małe. Takie były warunki. A, to teraz idziemy dalej. Ja już to przeszedłem. A dlaczego tak chodzi? To są ci, którzy nie wytrzymali. A, tutaj. Teraz będzie jeszcze zimniej. Chodźcie. Jezu, zamarz. Zamarznięci. Chodźmy. No idź, bohaterze. No. Tu jeszcze chłodniej było, tak? Tak, nie. Zimno, nie?
Wychodzimy. To jest dobre. Już? O, to jest bardzo fajne. Dobra, jeszcze na chwilę. Ostatnią 5 minut. Tu mnie będą słyszeć, że wszystko robimy na ostatnią chwilę. Bo ciągle coś nagrywam, to ciągle mówię już, idziemy już na ostatnie minuty. Nie ma czasu. Pingwin, patrz. No ale tak to wygląda. No jest szybko z przewodnikiem. No cóż, zwijamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.